Co to jest? Wow. Piorunujące wrażenie. To naprawdę myślałem, że... Kurde, co ja znalazłem w ogóle? Dziś zabierzemy Cię do byłego szpitala RAF-u, czyli Sił Lotniczych Wielkiej Brytanii. Wybudowany w 1953 roku w Niemczech, miał służyć siłom brytyjskim stacjonującym na terenie RFN, a konkretnie żołnierzom z pobliskiej siedziby głównej NATO. Ogromny szpital na tysiące łóżek z czasem zmieniał swoje przeznaczenie, aż do 2015 roku, kiedy został opuszczony. Niegdyś traktowany jako wzór, obecnie zniszczony, ale zaczynajmy naszą przygodę. No dobrze, więc jesteśmy już w środku. Tutaj niegdyś była główna brama wjazdowa, zresztą możecie zobaczyć budka strażnicza i szlabany, biało-czerwone szlabany, a to wiele o tym znaczy. Chłopaki już są gotowi. Siemano. I może zaczniemy na samym początku, idąc w stronę szpitala, który jest tam, opowiemy wam historię jego i czemu tutaj on się znalazł. Jeżeli zastanawiałoby was, skąd w ogóle szpital dla aliantów w zachodnich Niemczech? Otóż 53 rok, siły alianckie zaraz po II wojnie światowej podzieliły Niemcy na 3 strefy, każdy kontrolował swoją strefę, ale przechodzimy do 54, powstaje największa siedziba NATO właśnie w zachodnich Niemczech, no i potrzebowali również usługi cywilnej w tym szpitali. Zobacz, tutaj gdzie teraz idzie Konrad, to mógł być podjazd dla karetek. Chyba tak było, że tędy właśnie podjeżdżały karetki. Tutaj masz zakaz parkowania. Aha, no jest zakaz parkowania. I wejście do samego szpitala. Choć to wejście wygląda, jak w miarę by było odnowione, co? No wiesz, ale chociaż i tak już do środka się natura wbija. Przed chwilą spotkaliśmy człowieka, bodajże Holendra, który powiedział nam, że tutaj oprócz nas będzie około 5 innych osób lub ekip i żebyśmy się nie przestraszyli, że ogólnie cały szpital jest zdewastowany. W pierwszej kolejności to były żołnierze i pracownicy brytyjscy, czyli główny napis na górze Attention all drivers, park your service. Prześwietlasz tą latarką. Przepraszam. Ale wiadomo, dla niemieckich pracowników A też... na dole mamy po niemiecku. I tak samo za tobą jest jeszcze drugie, ale to jest to samo. Ta sama informacja. To są większe puzzle, to tego nie posłucham. No, nie, bo to jest to samo co tu. Aha. Widzisz, to jest to, co o tych 2 językach mówiliśmy. Na górze będzie po angielsku, na dole po polsku, po niemiecku. Po polsku mogłoby być. 8 lat temu mówili, że to było w wspaniałym stanie. W 2015, jak już czytaliśmy, no to już wygląda tak, jak to wygląda teraz. Tak naprawdę od 2015, co mówisz, zaczęło to niszczyć, a taka kropka na D to było 2017, gdzie jest prawie cały szpital. Może nie cały, ale był tutaj ogień. Szpital w połowie spłonął, no i już wtedy tak naprawdę zaczął popadać w ruinę. Zwróć uwagę, nawet tu widać, że to był nowoczesny szpital, nawet po szczątkach, które zostały przy wejściach. No dla nas to wszystko będzie nowoczesne szpitale, patrząc się na nasze, ale zobacz przede wszystkim na wielki kaloryfer, nawet na zniszczone. Który leży, nikt go jeszcze nie ukradł. Tu jest jakaś tablica. Co tylko przygaszę światło. Wegberg Military Complex. I macie BLDG, jakieś numerki, nie wiem co to znaczy. Livingstone Road, QMQ Garages, Rogue Road i Munro Road. Prawdopodobnie na tej tablicy są rozpisane ulice z tego kompleksu i może, nie wiem, jakieś, to wygląda jakby na tym mogły klucze wisieć, ale no, do mieszkań to może raczej nie. Może jakieś identyfikatory, czy coś, czy karty jakieś z numerami, karty zdrowotne, karty zdrowia, czy coś takiego. Ale jest to opisane właśnie ulicami oraz QMQ Garaże, a może to jest zespołami jakimiś pracowniczymi opisane, ciężko mi powiedzieć. Tutaj ciekawa sprawa, zobaczcie, na ziemi leży po prostu serwer komputerowy. Kuba, jest pomysł. Byliśmy tam w głównym korytarzu, który idzie na 3 odnogi i tam podkową, że można się rozdzielić i... Zróbmy tak, niech jeden idzie tędy, jeden pójdzie tam z drugim i potem się rozdzielimy i mamy się spotkać na końcu szpitala. No dobra, może jakoś to będzie. Ogólnie salę, którą mijam, to nie ma tutaj nic. Zobaczcie, oczywiście już kable powyciągane, więc złomiarze też tu byli, a z tym kaloryferem na wstępie nie mogli sobie chyba po prostu poradzić. Kolejne wejście. Jeszcze pójdę trochę dalej, prosto, a potem skręcę w prawo. Mi się przytrafił środek i zobaczcie jaki klimatyczny. Spalony, a my wiemy dlaczego spalony.
Bo ktoś tu podłożył pożar w 2015 roku. I tak to teraz wygląda. I co jest jeszcze ciekawe, że ten pożar nie zajął całego budynku, tylko jego kawałek. Zaraz możecie zobaczyć, co się tutaj dzieje. Tam dalej nie ma po co iść, ale popatrzcie. Tak haratało płomieniami, że aż wypaliło strop i generalnie już nic tutaj nie pozostawało. Wszystkie pomieszczenia są zdewastowane. Tragedia. Nie chcę tak biegać po pustych ścianach i po samych zgliszczach, dlatego cofnę się do tego głównego korytarza tam i pójdę w szpitala, tam gdzie się prawdopodobnie będę mógł spotkać z Konradem. Sądząc po tym właśnie, że w każdym jakby gabinecie jest małe pomieszczenie, hand towels, umywalka, to raczej to były takie właśnie gabinety, że z lekarzem, że pierwszego kontaktu tak zwane, że przychodzisz, pozałatwiasz jakieś sprawy, żeby, nie wiem, przyjść do okulisty, żeby dostać receptę. Raczej nic z takich poważnych sal nie było, więc albo chłopaki znajdą te, które mogły robić właśnie za te sale operacyjne, tudzież za zwykłe sale, albo może też mi się uda. Kolejna wanna, kolejny kibelek. Zobaczcie, co mnie dziwi tutaj. To kaloryfery. U nas pierwsze co, to wyciągają żeliwo, kaloryfery, no wszystko na złom leci. Tutaj kaloryfery są. Mimo to, że kable powyciągane, to ciągle przy ścianie są, więc nie wiem, czy nie mają takiej techniki i nie wycinają tego, czy po prostu szkoda im tego tachać. Idziemy dalej. Kaloryfery. Ja sobie odbiję tutaj. No tutaj mamy basen. Zobaczcie. Swimming pool. Właśnie w takich basenach mogły być prowadzone odnowy biologiczne bądź coś takiego, czy jakaś rehabilitacja, bo sami zobaczcie, że ten basen wcale nie jest duży, ale widzę tutaj dużo takich głowic z natryskami i w podstawie też, czyli to jest to, co mówił Konrad na początku, że to był naprawdę bardzo dobrze rozwinięty szpital, no bo miał służyć żołnierzom. Tam ktoś chodzi, nie wiem czy to Kuba, czy ktoś właśnie chodzi, nie chodzi? Chodzi. Nie wiem czy to chłopaki, czy to... nie, trzech, czyli ktoś lokalny. No to za chwilę pogadamy. Hibis Group Hand with hands and forearms. Kolejna salka. Chyba odbiję w lewo, bo za bardzo mi się nie chce gadać z nimi. Siema. Nie będę się prześwietlał. Ciekawe czy tu... Save is only. Tu jeszcze przełącznik na voltaż. Ale też czytaliśmy o tym, że ten szpital, ten pożar 2015 był bardzo rozległy i od zewnątrz widać, no cały ten pierścień wewnętrzny, to wszystko zostało spalone, nawet zobaczcie po oknach, naprawdę masywny pożar musiał tu być. Nawet jak czytaliśmy, to był dosyć ciężki do opanowania, no widać po dachu, po wszystkim, tam ta cała część jest praktycznie zniszczona już. Nasłuchuję, czy kogoś przypadkiem tutaj nie usłyszę, ale jak na razie cisza. No, obiekt jest ogromny, tak jak mówiłem, że szpital w tych złotych swoich latach mógł pomieścić 32 000 osób rocznie, więc to jest dosyć dobry wynik. Tym bardziej, że szpital położnicy, czy chociażby tutaj przyjmował mniej więcej 1000 dzieciaków też właśnie w tych złotych latach rocznie. Więc no, dobry wynik mieli ci żołnierze RAF-u. Tylko szkoda, że ten szpital już jest aż tak bardzo zrujnowany i niewiele tutaj jest. Widzicie? Sama zabudowa jego, oczywiście nie licząc miejsca, gdzie był on spalony, jest naprawdę fajnie zachowana. Że widzicie, wejście na przykład z drzwi na pole, gdzie rosną tak krzaki, że ciężko coś zobaczyć. Po drugiej stronie jakiś plac.
I też pusto. Wow. Fajne graffiti. W pierwszej chwili to myślałem, że to prawdziwy obraz tutaj wisi. Nie wiem, kto to malował, ale łapka w górę. W ogóle też musimy pomyśleć o tym, czemu tak wielki szpital w ogóle powstał w Niemczech. No, największa baza NATO w zachodnich Niemczech. No i jakby nie patrzeć na kontekst polityczny lata 50, no wiadomo, Niemcy podzielone są na tą żelazną kurtyną, na te zachodnie alianckie Niemcy i wschodnie już pod wpływem sowieckim. I alianci może nie tyle co potrzebowali, ale to parcie sił w związku właśnie z żelazną kurtyną, z blokiem wschodnim i zachodnim i prężenie mózgów. No, kto będzie miał większą bazę, właśnie będzie miał swoje siły wojskowe, będzie mógł jakoś kontrreagować albo mieć siły właśnie odstraszające potencjalnego przeciwnika, czyli potrzebowali mnóstwo żołnierzy, mnóstwo pracowników cywilnych. No a wiadomo, ludzie chorują, łapią kontuzje, czyli również potrzebują szpitala. Dlatego tak wielki szpital powstał przy tak wielkiej bazie. Basen zostawiłem i to wygląda jak jakaś sala do rehabilitacji. Może coś takiego, zobaczcie, że są... Nie, sorry. Tu wisiały parawany takie na tych rolkach, porozwieszane po całej długości. Ale co my tu mamy dalej? To są chyba takie same sale jak wcześniej. Dokładnie. To tylko jedna różnica, że w takich kanalikach jest prowadzona elektryka. Proszę jeszcze kaloryferów nie wyszarpali. No już któryś raz jesteśmy w Niemczech i zawsze to wygląda tak jak w Polsce, tylko że więcej zostaje jakiś, można nazwać to, nie wiem, artefaktami przeciwbólowymi. Dobra, co my tutaj mamy? Miałem na myśli złom. Emergency drill. Press red button. Any patient who pacemaker, metal implant. To tutaj w takim razie pewnie był rentgen. No bo tak, bo w ciąży, że z czymś metalowym i tak dalej nie można wchodzić. Dobra, te zewnętrzne skrzydła mniej więcej posprawdzane. O, tu jeszcze jakaś fajna sala. To mogło jakieś laboratorium być. Albo jakiś gabinet. No ale oczywiście ciekawość ludzka nie zna granic. Widać, że wszystko, co mogło być zbebeszone, zostało zbebeszone. No cóż, smutna, brutalna prawda. 3 godziny temu czekaliśmy na lotnisku na samolot, a teraz jesteśmy na granicy z Francją w Niemczech, w opuszczonej bazie NATO w szpitalu. To jest ten wewnętrzny pierścień i ten wewnętrzny miał być administracyjny, ale to nie wygląda na administracyjny, to jest właśnie jakby bardziej taki szpitalny oddział. Keep closed. No zdecydowanie to był bardziej szpitalny oddział. Zdecydowanie. Oh shit. Wiecie co? Przeważnie nie chodzę w masce, ale tu założę. Co to jest? Mam nadzieję, że to po prostu jakieś gry. Nie, to jakaś... Ktoś jakąś fajną inscenizację zrobił, ale powiem wam, że lekko się przestraszyłem. Zobaczcie, no strzykawki i tutaj właśnie ten korpus zrobiony z jakiejś poduszki, ale jak wchodzisz za pierwszym razem, wow, piorunujące wrażenie. To naprawdę przez moment myślałem, że to jakiś korpus leży. To możliwe, że jakaś gra terenowa była albo coś. Ło! Aż się zdrygnąłem. Aż się wzdrygnąłem, ale naprawdę dobry pomysł ktoś miał. Kurde, co ja znalazłem w ogóle? Kostnica? Bezpiecznie.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł w komentarzu, to podpowiedzcie, bo to... Na prysznic to nie wygląda, ale to jest dosyć sterylne pomieszczenie, przynajmniej za czasów działalności. I naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, co ja właściwie znalazłem. Dobra, to jest to wyjście na zewnątrz. To wrócę do tamtych pomieszczeń i popatrzę, co jeszcze mogę znaleźć. Byliśmy już w różnych opuszczonych szpitalach na świecie. W polskich, rosyjskich, radzieckich wtedy, w niemieckim, ale pierwszy raz jesteśmy w opuszczonym szpitalu, który był budowany na wzór Anglii. I to, co stwierdził przed chwilą Konrad, że jeszcze w życiu nie widziałeś aż tak Rozbudowanego szpitala? tak pokręconego szpitala. Chodzi o to, że na przykład w Legnicy jak byliśmy, to było piętro, gdzie były sale, potem kolejne piętro, gdzie były sale, a tutaj powiem wam szczerze, że jest sala, potem obok jest kibel, potem obok jest jeszcze coś. Generalnie ten szpital wygląda tak, co nie? No i mniej więcej idziemy tak jak ten wąż pokręcony, co tam na ziemi leżał. Dobra, chodź szukać węża. A jak się buja. Jak on się buja, to się pół szpitalu buja. Łukasz ma po prostu taki bujający się krok. Tak. Tak wyszedł od razu kogoś bić. Ty, a co to jest to? To żeby... Tirox, jakaś miarka jest, która się wypełnia płynem. Może przecież A pożerować. obok nie masz napisane po angielsku? Nie, po niemiecku. Okej. Nie wiem. Jeżeli ktoś z was wie, co to jest, drodzy widzowie, dajcie znać. Keep closed. No właśnie dlatego nie mogę sobie odmówić wtedy. Dead inside. Tylko, że ty już wiesz, co tam jest. Yeah! O stary. Nie śmieć tą stary. Jak za pierwszy razem tutaj wszedłem, to lekkiego zawału dostałem przy mnie. Stary, to tak, co? Odwłok człowieka, jego korpus. Ty, żeby nie było, to jest sztuczne, tak? Ale stary, wygląda to... Fajnie. Ale właśnie to jest, nie wiem czy to były gry jakieś, czy to inscenizacje, ale wszedłem, dostałem to zawału jeszcze z tą krwią i z tymi strzykawkami. Ciekawe, czy to jest prawdziwa krew. To jest poduszka. To jest poduszka. Może świńska krew albo jakaś, wiecie, może jakieś teledyzy albo coś. A weź to polisz. Tu jest jeszcze strzykawka. No tutaj jest strzykawka, tutaj jest strzykawka. Zobaczcie, jak to wygląda. Koło roweru. Tutaj pielęgniarki zapewne miały swoje pomieszczenie. Tu masz coś. Patient sweat count aboard. Patient's name, sponges, rate, FC, needles, nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj wpisywali właśnie... Co robią, co co robią nie? właśnie i jaki pacjent. Ale nie. Czekaj. A chyba już wiem skąd ta krew jest. No jest tam opakowanie. No, jakaś Ale to jest krew, pewnie była kupiona, wiesz, na przykład jakaś ta, z krowy czy... No. Dokładnie. Moim zdaniem to właśnie taka spożywczy barwnik i coś jeszcze, takie sztuczne krew. Przerażające to wygląda. Ale pomyślcie sobie, jakbyście w nocy to zwiedzili, jakbym tutaj wszedł sam w nocy, zawał z miejsca. A powiedz sobie, że gdyby to był prawdziwy korpus człowieka. No to zawał z miejsca. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym szpitalu Rafu. Jest tak samo ogromny, jak ogromna była baza NATO. Jeżeli wam się podoba to co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze poprzednie filmy. Pamiętajcie o dzwoneczku i że mamy Instagrama i Facebooka. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!